that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. To 50-metrowe mieszkanie czaruje nie tylko widokiem na Bałtyk. Dzisiaj razem z Kasią z pracowni Laskowska Wnętrza pokażemy Wam, jak znaleźć miejsce na przechowywanie, nawet mimo trudnego układu. Będą też delikatne detale inspirowane naturą. Jednym słowem, małe mieszkanie, ale ogrom inspiracji. Zapraszam! Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Efekt jest przeuroczy, natomiast mimo wszystko ten układ nie był perfekcyjny. Jakie tutaj były przede wszystkim wyzwania projektowe? Wyzwania projektowe to na pewno w mieszkaniu znajduje się dużo pionów, gdzieś jakichś wypustek i musieliśmy to dobrze zaaranżować. Gdzieś starałyśmy się to zgubić, schować, ukryć. Ważnym elementem też była duża ilość miejsca do przechowywania, stąd duża ilość szaf. Mam nadzieję, że niewidocznych na pierwszy rzut oka, że jednak udało nam się je ukryć. Tutaj też te zabudowy wyznaczyły nam właśnie piony. Mamy od wejścia dużą szafę z miejscem naprawdę do przechowywania dla 2–3 osób, która jest obudowana w całości laminatem. Nawet piony obudowaliśmy laminatem, gdzieś wprowadziliśmy pojedyncze efekty lameli, tak żeby ją maksymalnie ukryć, ale też dać taki element dekoracyjny. Dodatkowo zrobiliśmy szafę z lustrem, jest to szafa gospodarcza, potrzebna w każdym mieszkaniu i tutaj też właśnie zastosowaliśmy inny kolor materiału plus to lustro, które miało dawać efekt powiększenia też pomieszczenia, no i oczywiście funkcję lustra. Teraz zapraszam Was do łazienki, która ma jedynie 5 metrów kwadratowych, ale sami zobaczcie, ile udało się tutaj ukryć. Największym wyzwaniem w tym projekcie był pion biegnący przez sam środek pomieszczenia. Z tego powodu prysznic musiał otrzymać ściankę na wymiar. Dodatkowym akcentem dekoracyjnym jest tutaj szkło ryflowane. Tym, co mnie szczególnie tutaj zainteresowało, jest zabudowa meblowa wykonana na wymiar. Zobaczcie, że tutaj obok stelaża WC udało się ukryć pralkę. W kolejnej sekcji mamy bardzo pojemną szafę, m.in. na ręczniki. Dalej taka szafka gospodarcza. To jeszcze nie wszystko. Jest tutaj także taka płytka szafka na kosmetyki, których używamy najczęściej. Kolejnym wyzwaniem była ciemna kuchnia bez okna. Kuchnia jest w pełni funkcjonalna, ma podstawowe sprzęty. Możemy ugotować w niej obiad dla 6-osobowej rodziny. Jak urządzić aneks kuchenny bez okna o powierzchni zaledwie 6 m²? Zobaczcie, że od strony salonu wysoką zabudowę ozdabiają takie białe lamele, co nadaje tej przestrzeni taki elegancki look. Idąc dalej, mamy otwarte półki i podświetlaną witrynkę, co sprawia, że aneks kuchenny wizualnie wygląda bardzo lekko. Kolejnym ciekawym zabiegiem jest wykończenie ściany nad blatem. Mamy tutaj wielkoformatowe płytki w stylu lastryko. Ta sama kolorystyka przechodzi nam dalej na blat, co tworzy taką harmonijną całość. Kasia z pracowni Laskowska Wnętrza zadbała również o przechowywanie. Mamy tutaj zarówno pojemne szuflady, jak też mnóstwo półek. Powiedz proszę, w sypialni, jaki tam mamy układ? Sypialnia ma 15 m². Mimo tego metrażu udało nam się umieścić w niej dużą szafę, podzieloną na 3 segmenty. Dzięki temu, że przesunęliśmy to łóżko pod praktycznie same okna, wstając rano widzimy piękny widok. Zyskaliśmy więcej miejsca na przechowywanie i dodatkowo jeszcze miejsce na łóżeczko dla najmłodszej córeczki. Jakie jeszcze były życzenia rodziny na tej liście do odhaczenia? Na pewno musiał się znaleźć duży stół.
dla całej rodziny, tak żeby można było usiąść, wspólnie zjeść śniadanie, to jest bardzo ważne dla nich. No i tutaj udało nam się zamieścić taki stół, podkreśliliśmy go piękną lampą. Stół jest okrągły, został wykonany z litego drewna, z przepiękną nogą. Ten sam materiał, z którego został wykonany ten stół, powtarza się też w innych elementach. W których konkretnie? Dokładnie ten sam materiał mamy również na stoliku kawowym. Ten stół został również wykonany na zamówienie z litego drewna. Dodatkowo dobraliśmy do całości laminat drewnopodobny, który na przykład wykorzystaliśmy na blacie szafki RTV. Szafka jest nie taka klasyczna, standardowa pod telewizorem, tylko przedłużyliśmy ją na całą ścianę, tak żeby mieć dodatkowe miejsce do przechowywania, które jak wiadomo jest tutaj ważne, ale dodatkowo też daje nam możliwość wystawiania jakichś dekoracji, elementów pamiątkowych. Tym, co zdecydowanie zwraca naszą uwagę od razu po wejściu do tego mieszkania, no to jest ten piękny widok na morze. W jaki sposób on Ciebie zainspirował do aranżacji tej przestrzeni? No, widok jest przepiękny, więc jakby chcieliśmy tutaj stworzyć bazę pod niego. Ważnym elementem w tym temacie była dla nas podłoga, która miała być jak najbardziej taka naturalna, ciepła, przyjemna, mimo że jest to płytka. Pomimo tego, że mają dużo odcieni brązu, beżu, to są bardzo delikatne i są rektyfikowane, mają wymiar około 120 cm długości. To też chyba daje ciekawy efekt. No i każdy, kto ma małe dzieci, to wie, że rzeczywiście płytka z podłogą drewnianą wygrywa. Dlaczego? Płytki są po prostu mocne i trwałe, dodatkowo łatwo je wyczyścić. Mamy tutaj plażę, piasek, gdzieś to wnosimy ze sobą, więc zależało na tym, żeby ten materiał był naprawdę wytrzymały. No i mamy tutaj aż 2 sofy w strefie dziennej. Troszkę mnie, nie ukrywam, zaskoczył ich układ. Skąd taka decyzja? Jedna z sof jest jakby tyłem do widoku, ale dla nas kluczowym elementem było, żeby te 2 kanapy miały możliwość rozkładania się i była możliwość noclegu na nich. Tak czy inaczej, myślę, że będąc tu w tym mieszkaniu, ten widok się czuje z każdego miejsca. Bardzo zgrabnie potrafisz łączyć wątki klasyczne z nowoczesnymi. Jaki jest Twój przepis na to? Przede wszystkim się nie bać. Tutaj połączyliśmy tak, jodłę klasyczną, sztukaterię, dużo pięknych tkanin, ale przełamałyśmy to nowoczesnymi, minimalistycznymi elementami. Dodaliśmy lastryko, które jest bardzo nowoczesne lampy, tubki na suficie, jest to oświetlenie punktowe. Dodatkowe oświetlenia boczne, kinkiety, LEDy dodają takiego nastroju, klimatu, no i na tym oczywiście też nam zależy. Jest to apartament na wakacje, na urlop, na weekendy. Ale mimo wszystko chcieliśmy tutaj stworzyć przytulne, ciepłe wnętrze, takie naprawdę rodzinne, bo też tacy są inwestorzy i bardzo sobie cenią wspólny czas. Zastosowaliśmy maksymalnie dużo takich klasycznych rozwiązań, które stosujemy w domach. To mimo, że jest apartament na weekend, no to jednak naprawdę można się tutaj poczuć jak w domu.